No to te serwery MCP to są takie zewnętrzne konektory, które mogą się łączyć do naszego świata zewnętrznego jakiegoś tam, nie? I jakbym miał to porównać, to mamy takie wyizolowane środowisko jak ta kostka, jeżeli chodzi o naszego Cloda. On teraz na przykład, jeżeli ma skillę, to on może sobie odpytać jakąś przeglądarkę, może odpytać, nie wiem, na przykład może użyć na przykład Basha i to jest też działa jako lokalny serwer MCP i tak dalej. No i generalnie problem jest taki, że jeżeli to mamy takie wyizolowane, no to ciężko jakby z tym pracować, no bo musimy wejść do Jiry na przykład, skopiować sobie ticket, dać mu kontekst, musimy sprawdzić jakąś najnowszą dokumentację, czy on na pewno się nie pomylił i tak dalej. No i jakby serwery MCP pomagają nam to tak jakby troszeczkę usprawnić, czyli możemy powiedzieć mu, hej, wejdź sam sobie do Jiry, sprawdź ten konkretny ticket, zaimplementuj go i tak dalej. I właśnie dzisiaj takie demo przygotowałem, które mówi o tym, pokazuje jak to zrobić w bardzo prosty sposób. Ten serwer MCP generalnie zachowuje się jak taki konektor do naszego zewnętrznego świata. No i jakby jeżeli mamy taki integration loop powiedzmy, to chodzi o to, że mamy jakąś initial task, który na przykład rozmawiamy z Cloudem, i on na przykład na podstawie tego, co jest w dostępnych serwerach MCP, kiedyś to było dużo bardziej kosztowne, bo te serwery MCP musiały być wszystkie ładowane do pamięci, do kontekstu, tam one dostawały całą listę wszystkich dostępnych metod razem z nazwami, z opisami, tak jakby to bardzo mocno robiło taki bloating tego całego dużego kontekstu. Teraz jest tak, że weszły tak samo jak w skillsach są metadane, czyli mamy informacje o tym, jaki to jest na przykład serwer w MCP i za co on odpowiada. Tam jest lista takich zdefiniowanych tych metadanych, które Cloud na początku dostaje i jeżeli on wyłapie, że ok, prawdopodobnie potrzebujemy dostać ten MCP, czyli jakiś tam zatlas Jana Jirowy, no to go użyjemy i dopiero potem on w środku sprawdza, jakie metody możemy użyć. I też co jest ciekawe, on odpytuje, hej, czy ja mogę użyć tej metody getUser na przykład info i tak dalej. No i on w takim automatyczny sposób stara się połączyć z tą Jirą, pobrać jakąś specyfikację. To co ciekawe jest na przykład, on też może połączyć się z Postgresem i na przykład dane z Postgresa pobierać, albo pociągnąć jaka jest schema, jeżeli to na przykład jest jakaś baza danych zewnętrzna, do której nie mamy schematu jak w Django, no to on na przykład może sobie wejść do Postgresa, zrobić sobie dumpa schemy i zobaczyć jak to wygląda, nie? No i on potem robi egzekucję, czyli pisze kod, który jest align ze standardami. No i jest taka fajna bardzo biblioteka, nazywa się Context 7, to jest taki serwer MCP, który pozwala na to, żeby pobrać najnowszą dokumentację. No i załóżmy, że mamy sobie jakiś model, który został wytrenowany nie wiem, rok wcześniej i mamy taki cut-off, bo on zna tylko najnowszą wersję Django w wersji, nie wiem, 5,5. A wiemy, że już my w naszym projekcie mamy wersję Django w wersji 6. No to Context 7 pozwala na to, że łączy się z najnowszą dokumentacją, która jest dostępna i to są jakby takie code snippets, czyli na przykład wiemy jak zaimportować, albo teraz w Django wyszły te background taski, tak? No i załóżmy w Django 5 nie ma tego, a w 6 już to oferuje. I Context 7 pozwala nam na to wykorzystać, no bo teoretycznie Cloud nam czegoś nie zaproponuje, jeżeli o czymś nie wie. No chyba, że pójdzie sam sobie do dokumentacji. Jak wygląda anatomia tej definicji? No to w pliku cloudsettings.json mamy zdefiniowane nasze serwery MCP. Ewentualnie, jeżeli mamy to nie w tym katalogu Cloud Settings JSON, tylko w tym naszym domowym, na przykład Unixowym, to możemy mieć informacje o tym, jakie serwery mamy włączone. Czyli jeżeli mamy coś zainstalowanego dla wszystkich naszych projektów, to możemy w naszym projekcie powiedzieć, hej, możesz używać tego konkretnego serwera MCP. To, co często właśnie się dzieje, jest potrzebne, to na przykład jeżeli mamy połączenie z GitHubem, GitLabem czy czymkolwiek, co wymaga naszego klucza API, no to musimy tu na przykład jakiś token przekazać. Nie powinniśmy tego robić tak, jak tutaj jest to pokazane, tylko to powinno być przekazane przez zmienną środowiskową. No to teraz lecimy do sample projektu jakiegoś. Czekajcie, który to jest? Implement Jira Ticket. No i dobra. To mamy te settingsy i na przykład ja w tym miejscu mam taką informację. Ten kontekst 7 możecie sobie kopiować, bo on będzie nieaktywny po tym, więc to nie jest jakiś security breach. Generalnie powinno być tak, że tego kontekstu tutaj nie ma, tylko jest coś takiego, nie? I on wtedy ten klucz wykorzystuje i go podpina, nie? Ale ja to specjalnie tu zostawiłem, żeby nie bawić się jakieś tam podpinanie tych zmiennych i tak dalej. Na tym demo, dzisiaj rano mi to jeszcze działało. Podpinałem się do naszego GitLaba, robiłem merge requesta, odpowiadałem na
na komentarze, ale niestety przestało mi się synchronizować i nie zdążyłem jeszcze tego naprawić, więc dzisiaj skupimy się tylko na tym, żeby połączyć się z Jirą. No i dobra, jak to wygląda? Odpalmy sobie naszego Cloda. Jeżeli damy /mcp, to mamy informację, jakie mamy serwery MCP. Mamy kilka różnych możliwości. Może być to serwer lokalny, czyli na przykład serwer, który jest odpalany u nas lokalnie jako oddzielny subproces, czyli na przykład Playwright i to jest taki Playwright, który odpala sobie przeglądarkę i on może robić testy automatyczne. To dla testerów jest mega fajna rzecz, bo po prostu rozmawiasz sobie z Clodem i mówisz mu na przykład, co on ma zaimplementować. Dodatkowo mam jeszcze Atlassiana, czyli połączenie z Jirą, Chrome DevToolsy, Context 7 i GitLaba, który właśnie nie chce mi się dzisiaj połączyć. Nie? I to są serwery, które mam w tej chwili zainstalowane. I jak to działa? Czyli mogę zrobić clear authentication i on teoretycznie teraz powinien mnie z tego wyrzucić. Nie? Jak cofnę się back to list, to mam taką informację, że ja potrzebuję autoryzacji, bo nie jestem z tym serwerem zautoryzowany, więc needs out, klikam, authenticate i on teraz mnie da mi dostęp do tego linku, więc mogę sobie skopiować i sam go wkleić, bo na przykład mam kilka okien przeglądarki, a mogę włączyć open, on mnie przeniesie i mówię mu, OK, w sumie do Confluence'a nie potrzebuję, weź tylko do Jiry, approve'a i on robi teraz callback na ten adres localhostowy, akceptuje, co on tam, czyli view, update i tak dalej, i mam authentication successful. I teraz jest tak, że mój Atlassian jest połączony. To jest na tyle super. A jeszcze mam tutaj takie informacje o tym, co tutaj dokładnie mamy dostępne, jakie metody w tym MCP są w serwerze dostępne i dzięki temu na przykład wiemy, że, Cloud dokładnie wie, że Atlassian User Info to jest read-only i on bierze informacje o naszym aktualnym użytkowniku i dzięki temu, że on ma te definicje, to on może zrobić sobie z tym ciekawe potem rzeczy. I dlatego teraz chcę Wam pokazać, jak wygląda skill, który ja zaimplementowałem, który stworzyłem. I generalnie, tak jak zawsze, na początku powinny być te metadane. Nazywa się implement Jira Ticket, tak żeby to było w miarę descriptive i informacje o tym, co się dzieje. Nie? Czyli jeżeli użytkownik poda Ci ticket z Jiry albo na przykład powie implement project raz, dwa, trzy, work on this ticket i tak dalej, no to Cloud wie, że musi konkretnie tego skilla użyć. Dzięki temu mamy dalej informację, jak już on do środka wejdzie, to mamy informację o tym, co on ma robić. Tu jest jakiś tam overview, co on ma z tym robić i tak dalej. I mamy zdefiniowany taki flow in order, jakby, czyli co on ma po kolei wykonać. Czyli na przykład pierwsza rzecz, którą on musi zrobić, to jest pobrać ten detale z tego ticketa, czyli on pobiera to jest informacja o tym, jakich on może używać rzeczy, ale też on, jeżeli będzie widział, że potrzebuje czegoś dodatkowo użyć, to on będzie sam o to pytał, nie? Identyfikacja aktualnego użytkownika, żeby mieć aktualnego użytkownika i w kolejnym stepie, żeby można było go wykorzystać, nie? Czyli kolejny step to jest assign to self. Chodzi o to, że jeżeli jest jakiś ticket, ja go muszę wykonać, to on wchodzi do Jira i będzie go próbował się z nim zautoryzować. Jeżeli, ustawić jako, że ja go robię, nie? Potem mamy coś takiego jak transition to in progress, czyli jeżeli jest to do, my zaczynamy z tym pracować, to serwer MCP przerzuca go na in progress, nie? Później, jeden z ważniejszych kroków, to on ma zrobić implementation plan, czyli on czyta wtedy wymagania tego ticketa, sprawdza, co jest dokładnie do zaimplementowania, jak wygląda aktualnie nasz kod i on potem sobie to rozbija na takie checkboxy. I zaraz sobie to zrobimy, jak to będzie fajnie wyglądało. I to jest example structure, czyli jak taki ticket powinien wyglądać. I on potem będzie chodził i sobie te checkboxy odznaczał, nie? Czyli jakby to jest taka ścieżka, gdzie każda z tych jednych rzeczy musi zostać zrobiona i jeżeli na przykład on wypluje nam plan, to możemy powiedzieć mu, ej, w sumie to mi się nie podoba, dodaj to i to jeszcze, nie? Nie zaczyna implementacji do momentu, kiedy użytkownik nie zatwierdzi planu i potem przechodzimy do implementacji, weryfikacji, odpalamy testy i w momencie, kiedy skończymy robić, to mamy zaktualizować, czyli dodać komentarz do Jiry i co musi ten komentarz zawierać, a czego nie zawierać, czyli nie chcemy żadnych stack trace'ów, tylko chcemy informację, co dokładnie zostało zaimplementowane. No i dobra, ja stworzyłem sobie taki ticket, bardzo, bardzo prosty. Chodzi o to, i tak jak wcześniej w każdym z tych faz, które mieliśmy, jest sample project, który jest bardzo mocno okrojony, tak żeby to tylko taki showcase zrobić. To, co tu się dzieje,
to jest taki ticket, który mówi, że musimy wykorzystać promokod. Czyli jeżeli ktoś wykorzysta save 10 albo save 20, no to będzie miał naliczoną tą kwotę, nie? I oczywiście jakieś tam acceptance criteria, przez które on będzie musiał sobie przejść. Assignee jest na nikogo i ticket jest na to do. No i dobra. Teraz jak mamy sobie tego naszego klodzika, to ja go odpalę i powiem mu, albo możemy na dwa sposoby to zrobić. Możemy zrobić implement jako custom command, czyli implement Jira ticket i mogę powiedzieć, że jest to 149, tak? 149. I to też zadziała. Ewentualnie mogę mu powiedzieć taki prosty sposób, bo to jest jakby on sam sobie z tym poradzi. Mogę powiedzieć mu, hey, please implement me a ticket. Taki. Teraz to, co on robi. Czyli on sobie tutaj myśli, musi zaimplementować i musi pobrać rzeczy. I teraz tak, pierwsze co chcę zrobić. Ok, czyli nie jestem zautoryzowany z Jirą chyba. No także spróbujemy jeszcze raz. Accept. Więcej skopów teraz dodał sobie. Więc już wiemy, że jesteśmy zautoryzowani i on wie, że może dalej sobie przejść do środka i pobrać te dane. I on tutaj patrzy, co musi zrobić. OK. I pyta, czy get accessible Atlassian resources, czyli co mogę sobie wziąć, tak? To, co mu wcześniej powiedziałem, to, co wam mówiłem wcześniej, że on będzie brał user info. Tak. Oczywiście mam tu ask before edits, dlatego on pytał o to wszystko, mógłbym to kliknąć i dać na przykład edit automatically i on wtedy z automatu będzie wszystko to sam akceptował. No i zobaczcie, pomyślał sobie, wziął dokładnie ten token, Jira issue, pobrał te dane, jest summary jakieś tam i tak dalej i on wie, co chce zrobić. Kolejnym stepem było to, że on chce edytować ten Jira issue, nie? Czyli miał zmienić na in progress i miał zrobić assign dla mnie, nie? Czyli dobra, dajemy dalej. Transition for Jira issue, tak, proszę bardzo. Specjalnie mam ask before edits, żebyście widzieli, co on tam dokładnie prosi i tak dalej. To wszystko, co on robi, to on tutaj wrzuca te requesty, nie? Czyli możecie podejrzeć, co on tam dokładnie robi. Dobra, transition i teraz tak, on będzie tam śmigał sobie. Teraz teoretycznie już powinniśmy mieć in progress i na mnie, nie? Więc z automatu robi coś za nas. Plus jest taki, że też możemy w przyszłości na przykład estymować czas, ile czasu to zajęło na robienie tego ticketa, więc on też może logować czas, ile coś zajęło, na przykład robienie dla statystyk, ile Claude to robił, nie? Nie mówię o tym time trackingu dla dewelopera, bo jeszcze trzeba pograć w ping-ponga i te sprawy. Bardziej mówię o tym, że możemy do statystyk dodać, ile kto nad tym pracował, nie? No i on teraz tak, myśli sobie, sprawdził, jakie mamy pliki w tym naszym Tech Friday'u w piątce, no i widzi, co musi zrobić, nie? Czyli jakby sobie jakieś tam... No to wszystko to jest ten kontekst, który on ma w głowie i on wysyła back and forth do Claude'a. I teraz tak, zrobił implementation plan, nie? Dla tego ticketa CTO 149 i możemy sobie przeczytać, ok, że ma na początku sprawdzić, jakie są testy, czyli będzie działał w metodologii TDD, czyli na początku napisze niedziałające testy, potem doda promo code i tak dalej i potem spróbuje te wszystkie testy odpalić. Jeżeli wszystko jest ok, no to ma sprawdzić, czy te acceptance criteria działają. No i looks good. Jeżeli ja teraz powiem mu, że wszystko wygląda w porządku, to on teraz zacznie myśleć i ten plan wykonywać. No i on teraz chce stworzyć właśnie te testy, czyli to jest ten pierwszy krok, drugi krok, czyli pierwszym przeczytał, jakie są testy, jak na przykład wygląda struktura moich testów, a w drugim kroku robi failujące testy, żeby iść tą metodologią TDD, nie? No i on sobie te testy tutaj dodaje. Potem implementuje logikę w order service, potem będzie aktualizował response code, jeżeli coś jest nie tak, no to zwróci 400. OK, dodał coś tam. Czyli co on dodał tutaj? Dodał jakąś konfigurację tych zahardkodowaną promocodów, nie? Create order nam zaktualizował i jeżeli promocode wpada, bo to jest fast API, więc jeżeli w fast API przyjdzie ten promocode, save 10 albo save 20. Oczywiście to jest bardzo prymitywny przykład, więc to nie zwracajmy uwagi na to, że to jakoś tam nie jest poprawnie napisane, bo jeżeli to byłby trochę bardziej zaawansowany projekt, to byśmy zrobili tak, że mielibyśmy CloudMD, całą bazę wiedzy, egzample, więcej skilli i tak dalej, nie? Tool interrupted, musiałem coś naciskać. Continue. Musiałem chyba zastopować go. OK.
No, dokładnie. Powiedziałem, żeby teraz sam sobie akceptował wszystko. Plus jest taki, że on ma ten kontekst, więc on dalej może pracować nad tym i w momencie, kiedy on ma ten plan, to on widzi, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione, więc on dalej powinien wtedy śmigać. No i ten dzisiejszy demo, który chciałem Wam zrobić, to właśnie było na takiej zasadzie, że on jak kończy swoją pracę, to miał jeszcze wrzucić to do GitLaba. On teraz, patrzcie, że on chce zrobić teraz testy, odpalić. No i zaczyna te testy tutaj robić. Się okazuje, że wszystkie testy przeszły, all passed, także pięknie, nie? Czyli to, co dodał, teoretycznie ma sens. Oczywiście na koniec trzeba zrobić review i to chciałem dzisiaj Wam pokazać. No i ostatni to jest post-completion comment to Jira, nie? Czyli ja chcę powiedzieć mu tak, spoko, możesz tam się dostać i on coś tam, jakieś API calla wykonał do Jiry. I podsumował, co zostało zrobione. Więc teraz, jeżeli wejdziemy do Jiry z powrotem, to mamy informacje o tym, co zostało zaimplementowane, jakie pliki się zmieniły, jak to zweryfikować i tak dalej. Nie? Czyli jakby troszkę takiego overheadu z nas zdejmuje. No i dobra. Jednej rzeczy na początku Wam nie pokazałem, która też w sumie jest spoko i ważna, jak to robić, jak to dodawać wszystko, nie? I teraz tak, gdzie tych szukać rzeczy? Najważniejsza rzecz to nie ufać serwerom MCP. Tak by default nigdy nie możemy ich instalować, jeżeli nie znamy źródła, bo jest masa third party ludzi, którzy mają bardzo złe intencje. Ja osobiście, nawet jak po jednym z kursów Władimira wszedłem popatrzeć, jak wyglądają te serwery MCP, to tam jest po prostu, wiesz, masa tekstu, żadnego structure output nie ma i w zasadzie czy on poprawnie wykorzysta serwer MCP, czy się pomyli, to nie wiemy. Nie? Jeżeli tych serwerów MCP jest kilka, to jest w zasadzie luz. Jakby nie musimy się jakoś mocno przejmować i używamy oficjalnych, ale jeżeli na przykład mamy tych serwerów 100 albo 1000, no to prawdopodobieństwo, że cloud się pomyli, jest coraz to wyższe. No i nie chcemy, żeby wykorzystał jakieś takie z malwarem czy czymkolwiek. Przykład, jak można jeszcze wykorzystać Blue Rider Software. Załóżmy. Otworzę sobie nową sesję. Yo man. Czekaj, tylko zobaczę. Co jest ciekawe, wiecie, on się uczy, nie? Jak na przykład gadam z nim, ty stary durniu czy coś tam, to on potem tak samo odpisuje, nie? No mamy, no. Tu jest ten Chrome DevTools, też tutaj w tym miejscu miałem, więc możemy go wykorzystać. I ja mogę powiedzieć do niego, yo man, can you run vitals for this web page? I on teraz, nie chcę tego, dobra, może sobie poradzi, bo settingsy podpiął, dlatego że tutaj są zaznaczone w tym miejscu. No i to, co on chce zrobić, czy ja chcę, żeby on użył tego MCP-a plugin Chrome DevTools, no to dawaj, używaj, nie? Rób sobie co chcesz i sprawdzaj co chcesz. I on to co robi? Otwiera mi przeglądarkę, sprawdza DevToolsy, jak szybko coś się ładuje. Dawaj, tak. Daj mi wszystko na automatically. I on tutaj sprawdza na przykład, ile czasu się strona ładuje, jaki jest ten first time to content painful, jakoś tak, nie pamiętam, ta metryka się nazywa. I on teraz myśli i on będzie coś tam wypluwał. Więc jakby mamy masę rzeczy, które możemy wykorzystać, żeby łączyć się z zewnętrznym światem. I są to takie serwisy jak, nie wiem, Canva, jak możemy robić używając Clouda prezentacji na przykład. Nie? Możemy łączyć się z Figmą. I na przykład, jeżeli mamy połączenie z Figmą i mamy jakieś dashboardy, to automatycznie możesz powiedzieć, hej, wrzuć mi to wszystko, co jest w Figmie do mojego kodu, nie? To też jest takie mocno powerful. No i dobra. Tak samo z Playwrightem, Jaro. Masz Playwrighta i możesz mówić mu, ej, tutaj źle zrobiłeś, wejdź w ten flow zrób, nie? On sam sobie klika i eksploruje drogę. Więc w zasadzie mamy dwie rzeczy, które są takie ważne. Jeżeli chcemy oddać jakiegoś nowego MCP-a, to możemy go dodać albo HTTP, albo STD.io. Ten HTTP to jest tak, że on łączy się jakimiś zewnętrznymi serwisami. STD.io on działa jako lokalny subproces u nas na komputerze. Nie? To, co Jarek pytałeś, może być per project, może być per user. Czyli jeżeli masz jakiegoś MCP-a, którego chcesz wykorzystywać, to tam nie. Co jest fajne, ten skill na przykład, który ja tutaj tworzę, ja go nic nim sam nie napisałem, ani jednego słowa, tam jakieś pierdoły zmieniłem. No i generalnie to wszystko, co on wykonuje,
I czyli jakby jakiś mamy output i tak dalej, bo na przykład jeżeli przeglądarka nasza zwróci output, to za to nie płacimy, no, bo to działa u nas lokalnie, nie? Czyli ten DevToolsy. Ale to, co już leci do Clouda z tego outputu, za to będziemy płacić, bo to są tokeny, które my wykorzystujemy. No i tu mamy jakieś pierwsze rzeczy, nie? I on mi tu mówi, nie? Czyli jakie mamy top issues, nie? Czyli mamy jakieś render block requests, mamy duże opóźnienie w LCP i tak dalej, nie? Mamy font, nawet wyłapuje jakieś tam font displaye, bo nasz content śmiga w tych przeglądarkach, nie? I tak, mamy dwie metody, żeby się autoryzować. Na przykład z naszym GitLabem musimy autoryzować się używając tokena. To jest akurat przykład jakiegoś Brave'a. Ale na przykład są serwery te, które mają ten HTTP metodę autoryzacji, to one mają na przykład OAuth 2 i wtedy po prostu klikam authorize i on sobie zresztą poradzi. I super jest to właśnie, że mogę wejść tu, kliknąć MCP i on mi mówi jakby czy jest connected, czy nie connected, z czym jest właśnie jakiś problem, jak na przykład to jest fail z tym, z GitLabem. No i dobra. Wsio. Pytania?